Witaj, mam na imię Jola, od 20 lat jestem fizjoterapeutką. Dzisiaj opowiem Wam o Wittberg Recovery System. Wittberg RS to wysokiej jakości system terapeutyczny do wibroterapii medycznej, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Wittberg z Nowego Sącza. Firma Wittberg od 25 lat zajmuje się produkcją sprzętu medycznego, a ten model, który widzicie przede mną, to 7. generacja najbardziej znanego i cenionego sprzętu do wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej na świecie. Otóż wibracja oscylacyjno-cykloidalna, inaczej zwana WOC, to rodzaj fizykoterapii, która wykorzystuje specjalny, bezpieczny i szalenie przyjemny rodzaj wibracji. To autorski projekt inżynierów z Wittberga, którym udało się połączyć wibrację oscylacyjną z wibracją cykloidalną, tworząc tym samym wibracyjny efekt 3D. O tym, jak bardzo jest to skuteczna metoda, niech świadczy fakt, że urządzenia Wittberga są najczęściej wybierane przez uczelnie wyższe i ośrodki naukowe do badania wpływu wibroterapii na organizm człowieka i zwierząt. Oczywiście w kontekście leczenia, rehabilitacji, regeneracji, a nawet kosmetologii. Kochani, z moich doświadczeń jako fizjoterapeutki wynika, że problemem, z którym najczęściej zgłaszają się pacjenci do fizjoterapeuty, jest ból. Ból tępy, ból przewlekły, ból kłujący, ból rąk, ból nóg, ból kolan, ból kręgosłupa. I tak by wymieniać bez końca. I co wtedy robimy? Najczęściej sięgamy po tabletki przeciwbólowe. Dlaczego? Bo są łatwo dostępne, bo są pod ręką, można je kupić nawet na stacji benzynowej. Ale czy środki przeciwbólowe aby na pewno są obojętne dla organizmu? Na to pytanie Wam nie odpowiem, ale wiem, że fizjoterapeuci znają wiele skutecznych metod łagodzenia bólu bez szkody dla wątroby, serca czy nerek, a wibroterapia jest jedną z najskuteczniejszych. Wibroterapia Wittberg RS została opracowana w celu wspomagania leczenia bólu przewlekłego, chronicznego i ostrego. Dzieje się tak za sprawą wpływu wibracji na zmniejszenie stanów zapalnych, poprawę krążenia oraz ogólne rozluźnienie układu mięśniowego. Ale to nie wszystko. Zabiegi Wittberg zmniejszają przykurcze mięśni i stawów, pomagają również w spastycznościach, poprawiają zakres ruchu kończyn górnych i dolnych, a robią to w sposób delikatny i nieinwazyjny. Większość pacjentów po zabiegach Wittberg czuje się wyjątkowo rozluźniona i odprężona. Kolejnym celem, jaki postawiono wibroterapii Wittberg, to poprawa krążenia. Wpływ wibroterapii Wittberg na poprawę krążenia jest bezsprzeczny i potwierdzony dziesiątkami badań. Może dlatego metoda ta coraz częściej jest wybierana w rehabilitacji kardiologicznej. Niedawno odkryto również, że wibroterapia Wittberg nie pozostaje obojętna na procesy metaboliczne i bardzo pomaga swoim właścicielom w procesie odchudzania i leczenia cukrzycy. Ale o tym powiem Wam więcej przy okazji omawiania programu Brzuch. Dziś na świecie prowadzi się tysiące badań wykorzystujących bodziec wibracyjny w leczeniu bądź wspomaganiu leczenia. Więcej informacji w języku polskim znajdziecie na portalach www.vibroterapia.com lub www.vibroterapia.pro. A teraz opowiem Wam o samym Wittberg RS. A zaczniemy od głównego elementu całego systemu, czyli od modułu bazowego. Aparat bazowy RS zbudowany jest z 2 elementów terapeutycznych połączonych ze sobą w taki sposób, aby można było je ustawiać pod różnymi kątami. Z tyłu znajdziecie dużą łatę łączącą moduł bazowy z innymi elementami systemu. Będziemy jeszcze dzisiaj wiele razy z niej korzystać i wtedy Wam powiem, jak robić to najlepiej. Moduł bazowy steruje całym urządzeniem. Posiada gniazdo zasilania umieszczone pod spodem oraz na stale przymocowany pilot. Pilot służy do wyboru programów oraz ustawienia natężenia zabiegu. Ale o pilocie więcej powiem przy okazji omawiania programów. A teraz skupmy się na 2 innych elementach, które znajdują się w komplecie z modułem bazowym. Oto kliny pozycjonujące. To bardzo ważny element całego systemu Wittberg RS. I choć same nie emitują wibracji, to dzięki nim przyjęcie odpowiedniej pozycji podczas zabiegu jest łatwe i przyjemne. Będziemy z nich dzisiaj jeszcze korzystać na wiele sposobów, a ich prawidłowe wykorzystanie pokażę przy okazji omawiania pozycji terapeutycznych. W tym miejscu warto powiedzieć kilka słów o zasilaniu Wittberg RS. Producent dołączył do aparatu specjalny zasilacz
ale to akurat nic nadzwyczajnego. Istotny jest fakt, że urządzenie to zużywa niewiarygodnie mało energii, a konkretnie to około 20 W na godzinę. Oznacza to, że przy dzisiejszych cenach energii 1 godzina zabiegu na Wittberger S to koszt około 3 groszy. Śmiało zatem możemy powiedzieć, że to jedno z najbardziej energooszczędnych urządzeń do wibroterapii medycznej. Moduł bazowy oraz kliny pozycjonujące to cały duży system do wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej, które łatwo możemy rozbudować o kolejne moduły aktywne. Producent przygotował 5 takich modułów aktywnych, które po podłączeniu do modułu bazowego tworzą z Wittberger S jedyne na świecie urządzenie do fizykoterapii, które łączy wibroterapię ogólną z wibroterapią miejscową. Takie rozwiązanie to system kierowanych oscylacji terapeutycznych, czyli SCOT. Do wyboru mamy moduł nogi, moduł kolana, moduł brzuch, moduł ręce oraz moduł plecy. Jak się łatwo domyślić, nazwy modułów jednoznacznie określają ich zastosowanie. Ale do wyboru mamy jeszcze 2 elementy, czyli podłokietniki, które w znaczny sposób ułatwiają użytkowanie całego systemu. Moduły aktywne łączymy z aparatem bazowym za pomocą takiego łącznika, a wszystko spinamy dzięki gniazdom SCOT. Aby prawidłowo połączyć aparat bazowy z modułem aktywnym, należy końcówkę łącznika wcisnąć w gniazda SCOT tak głęboko, aby usłyszeć charakterystyczny klik. O tak. Wittberg wykryje podłączony moduł aktywny i ustawi odpowiedni program na pilocie. Wam pozostaje przyjąć odpowiednią pozycję, aktywować program i ustawić natężenie. Po około 30 minutach aparat się wyłączy i przejdzie w stan czuwania. Tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Zacznijmy od przygotowania Wittberger S do zabiegu kardiologicznego. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny nam będzie moduł bazowy oraz 2 kliny pozycjonujące. Zaczniemy od pierwszego klina pozycjonującego, który łączymy z modułem bazowym za pomocą łaty. Możemy też w ten sposób regulować odległość, dostosowując się do wzrostu użytkownika. Kolejno przechodzimy do drugiego klina pozycjonującego, który odwracamy i delikatnie wsuwamy pod aparat bazowy. I w ten oto sposób mamy gotowe ułożenie do zabiegu kardiologicznego. Zanim zaprosimy Jadzie, która będzie dziś moim pacjentem, musimy podłączyć aparat bazowy do zasilania. Wiemy już, gdzie jest gniazdo. Włączamy więc wtyczkę i włączamy zasilacz do kontaktu. Po podpięciu do zasilania Wittberg przeprowadzi krótki, trwający kilka sekund test sprawności wszystkich modułów i ustawi na aparacie program cardio. Drodzy Państwo, oto Jadzia, która będzie dzisiaj naszym pacjentem. Aby wibroterapia Wittberg była skuteczna, należy przyjąć maksymalnie wygodną pozycję. Nic nie może uwierać, mięśnie powinny być jak najbardziej rozluźnione, a wszystkie krzywizny ciała podparte. Oczywiście z powodu problemów zdrowotnych przyjęcie tak wygodnej pozycji nie zawsze będzie możliwe, jednak szukanie wygodnej pozycji powinno stać się nawykiem osób korzystających z wibroterapii. Głowa jest podparta przez pierwszy klin pozycjonujący, moduł bazowy podpiera plecy i częściowo uda, natomiast drugi klin pozycjonujący podpiera łydki. Unosi też nogi lekko do góry, już samo to uniesienie poprawia krążenie i samo w sobie już jest pozycją terapeutyczną. Jadzia, czy jest Ci wygodnie? Świetnie. Teraz za pomocą pilota aktywujemy program cardio. Można to zrobić za pomocą przycisku na dole pilota. Przycisk ten aktywuje aparat. Z kolei naciskając plus i minus ustawiamy natężenie. W tej chwili Jadzi ustawimy natężenie wibracji na poziomie 2. Program cardio został zaprojektowany do zwiększenia przepływów krwi w tętnicach, do poprawy ogólnoustrojowej funkcji śródbłonka oraz do zmniejszenia sztywności tętnic. Wibroterapia w pozycji cardio wspomaga pracę całego układu krążenia i zmniejsza ryzyko chorób serca, takich jak na przykład arytmia. Wibroterapia zmniejsza ryzyko zmian miażdżycowych czy powikłań zatorowo-zakrzepowych, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej czy zawału. Zalecana jest dla osób z nadciśnieniem tętniczym, z podwyższonym poziomem cholesterolu czy niewydolnością nerek. Program cardio, tak jak większość
programu Wittberger-S trwa około 30 minut. W ciągu dnia możemy wykonać maksymalnie 4 zabiegi, z czego 2, jeden po drugim, na przykład rano, a 2 kolejne wieczorem. Zabiegi wibroterapii powinno rozpoczynać się od natężenia pierwszego, szczególnie jeśli przerwa pomiędzy zabiegami wynosiła więcej niż 3-4 dni. To pozwoli organizmowi przywyknąć do wibroterapii. Już po 2 zabiegach możemy zwiększać natężenie, jeśli to konieczne. Wibroterapia jest bezpieczna. Może być łączona z leczeniem farmakologicznym i innymi formami rehabilitacji, w tym rehabilitacją kardiologiczną. Jaki wybrać program, jak dostosować natężenie, czy jak połączyć wibroterapię z innymi formami rehabilitacji, dowiecie się z instrukcji obsługi oraz z planów terapeutycznych dostępnych na stronie producenta www.wittberg.com. Aparat bazowy RS aktywować można za pomocą 3 programów. Programu Cardio, programu Neuro i programu OXY. Program Cardio został zaprojektowany dla osób z chorobami serca. Celem programu OXY jest pomoc przy problemach z oddychaniem. A program Neuro pomaga walczyć z bólem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ale nie tylko. I tym programem będziemy się teraz zajmować. A teraz podłączamy zasilanie. Aparat wykonał test modułów, sygnalizując to dźwiękiem, a na pilocie ustawił się pierwszy program. Zacznijmy od pozycji. Do wykonania zabiegu potrzebujemy oczywiście aparat bazowy oraz 2 kliny pozycjonujące. Producent dopuszcza podczas wykonania zabiegu 2 pozycje. Pierwsza z nogami uniesionymi, tak jak to było w przypadku pozycji cardio, oraz druga pozycja z nogami wyprostowanymi. Która pozycja jest najlepsza? Oczywiście ta najwygodniejsza. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Uniesienie nóg, tak jak to ma miejsce w przypadku pozycji cardio, odbarcza biodra, a jednocześnie powoduje, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa bardziej przylega do aparatu bazowego. W przypadku pogłębionej lordozy lędźwiowej zdecydowanie zwiększa to komfort użytkowania. Pozycja z wyprostowanymi nogami będzie wygodniejsza dla osób ze zniesioną lordozą lędźwiową. Jadzia, dla Ciebie jest lepsza ta pozycja, prawda? Program Neuro wybieramy przyciskiem plus. To jest jeden z 3 dostępnych programów na module bazowym. Zatwierdzamy go, przyciskając dolny przycisk. W tej chwili aparat zaczął pracować. Plusem z kolei dostosowujemy natężenie. W przypadku Jadzi będzie to natężenie 3. Przypominam, że więcej informacji na temat, jak dostosować natężenie, znajdziecie w instrukcji obsługi oraz w planach terapeutycznych dostępnych na stronie producenta. Program Neuro najczęściej wykorzystuję przy dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz do łagodzenia bóli w okolicach bioder oraz ud. Bardzo często zalecam go również do rehabilitacji domowej pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych. Program Neuro, szczególnie w tych niższych natężeniach, często wykorzystywany jest przez osoby dorosłe oraz dzieci przy problemach z pamięcią i koncentracją. Dziś już wiemy, że regularne stosowanie programu Neuro przed snem poprawia jakość i długość snu. I mam jeszcze jedną obserwację, z którą się z Wami podzielę. Otóż zauważyłam, że pacjentki, które łączą wibroterapię z ćwiczeniami dna miednicy, rzadziej miewają tak zwane incydenty przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Program OXY został opracowany w czasie trwania pandemii koronawirusa. W 2020 roku lekarze z Włoch zauważyli, że pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 czuli ulgę w trakcie wibroterapii w okolicach klatki piersiowej. Wibroterapia pomagała w oddychaniu również osobom podpiętym do respiratora. I te właśnie oto badania zainspirowały inżynierów z Wittberga do opracowania pozycji OXY. Ale po kolei. Zacznijmy od omówienia pozycji. A ta z kolei mocno różni się od poprzednich pozycji. To znaczy nadal będziemy potrzebować aparat bazowy i 2 kliny pozycjonujące. Z tym, że kliny znajdują się w innych miejscach niż w poprzednich pozycjach, czyli w pozycjach cardio i w pozycjach neuro. Klin drugi mamy tym razem z przodu, natomiast klin pierwszy układamy z tyłu. Ja już w tej chwili połączyłam klin pierwszy z modułem bazowym za pomocą łaty łączącej. Aby prawidłowo ułożyć się w pozycji OXY, pod moduł bazowy wsuwamy klin pozycjonujący drugi.
Nogi w tej pozycji również są lekko uniesione, co choć może trudno w to uwierzyć, ale pomaga w oddychaniu. Ale w oddychaniu pomaga przede wszystkim uniesienie klatki piersiowej. To jak wysoko unosimy klatkę piersiową w tym zabiegu, przede wszystkim zależy od naszych preferencji. Ale pamiętajcie, musi być wygodnie. I dlatego w tym miejscu zdradzę Wam mój domowy sposób na wykorzystanie zwykłego jaśka bądź poduszki. Zobaczcie, w tej chwili zamieniłam klin pozycjonujący drugi na zwykłą domową poduszkę. Dla Jadzi jest to bardziej komfortowa pozycja. Zasilanie podpięte, czas na wybór programu. Program wybieramy przyciskając plus dwukrotnie, aż zaświeci się dioda przy pozycji oksy. Zatwierdzamy i wybieramy natężenie. W przypadku Jadzi będzie to natężenie drugie. Program oksy jest dziś najczęściej wykorzystywany przy problemach pulmonologicznych. Wspomaga leczenie obturacyjnej choroby płuc, astmy czy mukowiscydozy oraz innych zaburzeń ze strony układu oddechowego. Dziś bardzo często jest też wykorzystywany przez mamy przy przeziębieniach u dzieci. Zastępuje w pewien sposób oklepywanie i ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny. Czas na podsumowania. Ale zanim przejdę do omówienia najważniejszych cech aparatu RS, kilka chwil poświęcę samej firmie Wittberg. Myślę, że wiedza, którą się z Wami podzielę, dla wielu z Was będzie zaskoczeniem. To ciekawe, jak mało osób wie, że w ciągu ostatnich 25 lat blisko 1 700 000 osób kupiło aparaty do wibroterapii, czyniąc z Wittberga największego producenta wyrobów do wibroterapii medycznej na świecie. Każdego dnia do firmy trafiają dziesiątki opinii i spostrzeżeń użytkowników z całej Polski. Informacje te są gromadzone w największej bazie wiedzy dotyczącej wpływu wibracji na organizm człowieka oraz od niedawna na zdrowie zwierząt. Baza ta, z której korzystają największe uczelnie wyższe z całego świata, znajduje się w Nowym Sączu, w dziale badawczo-rozwojowym firmy Wittberg. Zbierana od 25 lat wiedza miała fundamentalny wpływ na powstanie Wittberg RS. Zaprojektowany wraz z całym systemem bodziec oscylacyjno-cykloidalny jest uważany w tej chwili za jeden z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych rodzajów wibroterapii medycznej na świecie. Ale wracając do Wittberg RS. Przypominam, że cały system składa się z aparatu bazowego, z klinów pozycjonujących oraz 5 modułów aktywnych. Oczywiście sercem całego systemu jest aparat bazowy, do którego podłączamy zasilanie, moduły aktywne, a całością sterujemy za pomocą pilota na stałe połączonego z aparatem bazowym. Posiadając aparat bazowy, uruchamiamy 3 programy, czyli program cardio, program neuro i program oksy. Ale to jeszcze nie wszystko. Podłączając kolejnych 5 modułów do aparatu bazowego, nie tylko rozszerzamy jego funkcjonalność, ale też aktywujemy dodatkowych 5 programów, czyli program nogi, kolana, program brzuch, ręce oraz program plecy. Jeden moduł aktywuje jeden program. Wittberg RS został tak zaprojektowany, aby można było z niego korzystać w gabinetach rehabilitacji, w szpitalach, sanatoriach oraz samodzielnie w warunkach domowych. Jest łatwy w obsłudze, bezpieczny oraz bardzo skuteczny.